Buenos dias, amigos, czy też po polsku dzień dobry, oglądacze. Mamy ze sobą już nasze wielkie pożegnanie z Afryką i witamy się z nowym kontynentem i z nowym państwem, Meksykiem. Początki nasze może nie były najłatwiejsze, bo się pochorowałam, więc trochę gdzieniegdzie może zabraknąć naszego żywego komentarza. Niemniej jednak chodźcie z nami zobaczyć stolicę. Za mną jest największa rzeźba starożytnego Meksyku, Coatlilupe, co oznacza po meksykańsku tą spódnicę zrobioną z węży. Nie wiadomo do końca, jakie jest jej znaczenie tej rzeźby. Są dwie interpretacje. Na pewno przedstawia kobietę przez piersi oraz tą sukienkę, ale pierwsza interpretacja mówi, że jest to matka Boga, który jest patronem Meksyku. Natomiast druga interpretacja jest taka, że jest to bogini mroku, która została spuszczona na ziemię, żeby zniszczyć ziemię. Wszystkie eksponaty w tej sali dotyczące Meksyku pochodzą z XIII wieku naszej ery, gdzie ludy, które stanowiły ten pierwotny Meksyk, podbijały wszystkie swoich sąsiadów i utworzyły takie państwo. Co ciekawe, ich cała religia, kultura, polityka, ekonomia była dookoła tego systemu wojny, który utworzyli. No i cała hierarchia społeczna była na podstawie wojowników, kto był silniejszy, ten był wyżej. Rytuały religijne były mocno związane z zabijaniem jeńców oraz jeńcy pracowali na całą ekonomię, aby zbierać fundusze na kolejne podboje. Więc tak powstał Meksyk. Chcielibyśmy Wam dzisiaj pokazać najważniejszy eksponat Muzeum Antropologii w Meksyku, a mianowicie ten oto kamień słoneczny. Jak widać, jest on w kształcie dysku, waży ponad 25 ton, ale co ważniejsze, reprezentuje on tak jakby rozwój, czy też zaawansowanie kultury wczesnomeksykańskiej, gdyż poszczególne fragmenty tego dysku są silnie związane z ich pojmowaniem czasu. I tak właśnie w centrum dysku możemy znaleźć relief, który się nazywa ruchem de facto, w którego centrum znajduje się piąte słońce. Piąte słońce, czyli w ich rozumieniu słońce symboliczne wskazujące na początek ery meksykańskiej. W pierwszym okręgu natomiast dookoła środka znajduje się 20 symboli, które oznaczają poszczególne dni składające się na miesiąc w ich rozumieniu. Z tych 20 symboli dniowych tak jakby rozprzestrzeniają się 4 promienie słońca. I wśród tych promieni słońca na dalszym okręgu znajdują się takie swoiste kropki, które są rozumiane tutaj jako krzyże, symbolizujące całość ery meksykańskiej. Kolejny z kolei, jest to przedostatni już okrąg tego dysku, ma silną symbolikę związaną z ofiarami rytualnymi i widać na nim bardzo dużo krwi, która tutaj ma właśnie to cenne rytualne znaczenie. Z kolei ostatni już okrąg dysku jest pokryty przez 2 węże, które w oryginale powinny być turkusowe. Głowy tych węży znajdują się na dole reliefu, natomiast ogony dotykają takiej
liczby istotnej z punktu widzenia ich mitologii jak 13. I ta liczba 13 oznacza właśnie początek panowania piątego słońca. Mamy nadzieję, że ten rytuał puryfikacji oczyści trochę Mateusza z złego humorku i złej karmy, którego jakoś ostatnio Pozwolę mi spać. w nocy i na dobry sen. Pięknie pachnie. Jesteśmy w katedrze metropolitalnej miasta Meksyk. Niesamowitej katedrze, to trzeba przyznać. Jej budowa została zlecona przez konkwistadorów w 1573 i miała być de facto symbolem ich władzy. Budowa ta trwała przez kilkaset lat, dlatego w katedrze można zaobserwować różne style architektoniczne. Co więcej, aby podkreślić swoją dominację w regionie, katedra ta stoi na miejscu Tempel Mayor, a użyte w niej kamienie pochodzą z wcześniejszej, będącej tutaj świątyni azteckiej. Nam natomiast najbardziej podoba się główny ołtarz, który jest tutaj nazwany ołtarzem królów, a także mi się osobiście podobają organy. Oprócz tych elementów wzdłuż naw, chociaż tutaj nie ma naw, po bokach znajduje się 14 różnych kaplic, wszystkie bardzo bogato zdobione. A Mateuszowi najbardziej się podoba taki, nie wiem, nie ołtarz, tam gdzie stoi ksiądz z alabastru. Zwiedzamy sobie właśnie takie miejsce, które jest dość nieoczywiste. Też jesteśmy w budynku Ministerstwa Edukacji Publicznej. Budynek ten zawiera niesamowitą ilość murali stworzonych przez malarzy XX wieku. Generalnie jak się skończyła rewolucja meksykańska, naród był w dużej zapaści, istniały duże różnice
społeczne. W tym dużej mierze mówiono o niepiśmienności czy też braku edukacji. I właśnie w tym momencie powołany wtedy do życia minister edukacji publicznej José Vasconcelos Calderón postanowił stworzyć pewien projekt, który w tym miejscu, którego efekty w tym miejscu do dnia dzisiejszego można ujrzeć. A mianowicie oprócz tego, że ten projekt edukacyjny obejmował ustanowienie bibliotek, budowanie szkół, szkolenia nauczycieli, a także misje kulturalne, w zakresie wcześniej nigdy, który tutaj nie nastąpił, to postanowił również stworzyć to miejsce, a mianowicie je przebudować w ten sposób, żeby zapewniać ludziom de facto dostęp do sztuki i przez dostęp do sztuki uczyć edukacji, nie wiem, artystycznej, graficznej. I zaprosił do tego projektu kilku znanych ówcześnie malarzy, między innymi Diego Rivera, Roberto Montenegro, a także niektórych rzeźbiarzy, takich jak Ignacio Asunsalo czy Manuel Centurion. I tak właśnie ci malarze pracowali tutaj przez lata nad stworzeniem tych murali, które w dużej mierze mają odzwierciedlać również pewne idee, które powinny być bliskie narodowi meksykańskiemu. Część tych murali mówi wprost o edukacji lub o pracy, co de facto jest uczczeniem pewnej pracy, czy to jest pracy na roli, czy też pracy w przemyśle, takim jak kopalnie i tym podobne. A pozostała część murali z kolei ma de facto uszanować pewną tradycję meksykańską, czy też obchodzenie święta zmarłych, wspólne posiłki, a także pewne znaczące wydarzenia społeczne, tak jak uczczenie pewnej rewolucji meksykańskiej, zapatosów, czy też oddanie ziem publicznych w celu wyrównania tych nierówności tego społeczeństwa. Bardzo ciekawa sprawa. Za darmo. Ten obraz się podoba Mateuszowi, a ten obraz się podoba Paulince. Dzisiaj, z uwagi, że to trochę moja pasja i mój konik ta sztuka, chciałabym Wam pokazać jedno z odwiedzonych przez nas muzeum. Muzeum jednego dzieła sztuki, Muzeum Muralu Diego Rivery. Mural ten nosi nazwę Marzenie senne niedzielnego popołudnia w parku Alameda Central i został zlecony owego czasu przez słynny luksusowy meksykański Hotel del Prado, który właśnie znajdował się przed parkiem Alameda Central. Samo dzieło natomiast zostało stworzone w 1947 roku i pierwotnie ustawione w pokoju o nazwie Versailles przy wejściu do hotelu. Niemniej jednak później przeniesione do Zalobby z uwagi na osuwanie się ziemi pod ciężarem samego muralu. Co więcej, na skutek trzęsienia ziemi 19 września 1985 roku tysiące budynków w Mexico City uległo zawaleniu, zapadło się, a kolejne tysiące uległo zniszczeniu w sposób uniemożliwiający ich naprawę. I w tym właśnie obejmowało to Hotel del Prado. W tych niefortunnych okolicznościach prawie 16-metrowy mural Diego Rivery przetrwał trzęsienie ziemi zaledwie kilkoma rysami.
Jednak konieczne było podjęcie szybkiej decyzji o jego ponownym przeniesieniu. I tak właśnie konserwator zabytków we współpracy z inżynierami z uniwersytetu, a także władzami miasta w sposób sprawny przez 12 godzin bezpośrednio po trzęsieniu zabezpieczał i przenosił mural, a co zabawne, do dźwięków muzyki mariachi grany przez band. Przedstawiony mural natomiast jest swoistą syntezą historii i kultury Meksyku. Należy go czytać od lewej strony do prawej i na swój sposób przedstawia przeszłość, warstwę teraźniejszą, czy też współczesną Diego Rivery w momencie jego utworzenia, a także na swój sposób wyśnioną przyszłość kraju, która równocześnie stanowiła swoiste ostrzeżenie dla tego państwa. I tak właśnie od lewej strony możemy nawet znaleźć fragmenty dotyczące podboju Meksyku przez Corteza i Hiszpanów, poprzez palenie na stosie heretyków Świętej Inkwizycji do czasów właśnie współczesnych pierwszej połowy XX wieku, które gdzieś mniej więcej się w środkowej części obrazu powinny skupiać. Na muralu Diego Rivera co więcej umieścił wiele słynnych osób z historii i kultury Meksyku, zarówno historycznych i współczesnych w momencie tworzenia dzieła. Oprócz tego Diego umieścił sam siebie praktycznie w centralnej części obrazu jako dziecko, ujmując swój dziwaczny charakter, osobowość, a także wygląd ropuchy, jak go nazywała przyszła ukochana i żona Marka Frida Kahlo. I tak właśnie mały Diego Rivera trzyma za rękę słynną Katarinę Calaverę, symbolizującą śmierć, dzieło José Guadalupe Posady, artysty meksykańskiego, którego uważał za swoją największą życiową inspirację. Co więcej, mały Diego marzy o miłości idealnej, dlatego za jego plecami ukazana jest jego przyszła ukochana i żona malarka Frida Kahlo, co wcale nie przeszkodziło mu w tym, żeby namalować swoje późniejsze żony gdzieś tam w prawej części muralu. Co jeszcze? Dzieło Diego Rivery wywołało kontrowersje. Po pierwsze ze względu na ukazane na nim napięcia społeczne i niektóre postacie pokazane w ostatniej części muralu, reprezentujące korupcję i chciwość symbolicznej postaci reprezentującej prezydenta kraju, jak i elity polityczne. Ponadto z gruntu katolickie społeczeństwo meksykańskie burzył również fakt, że na obrazie mniej więcej po lewej stronie zaprezentowany został słynny prawnik Ignacio Ramirez, trzymający kartkę papieru z napisem Bóg nie istnieje, w nawiązaniu do jego płomiennej przemowy z 1836 roku. W późniejszym okresie treść tej kartki została zamazana, już teraz nie widzimy tego napisu, w wyniku swoistej cenzury katolików, którzy atakowali ten mural. I tak zarówno kontrowersje, jak i historia Meksyku podąża za tym swoistym freskiem aż do dziś. Oye, 25-40. Połamię sobie plecy na tej podróży. Do miejsca, gdzie jedziemy, już nie jeżdżą autobusy, więc będziemy liczyć na szczęście Paulinki i łapać stopa. Kierunek Cabo Pulmo, stolica nurkowania na Półwyspie Kalifornii. Nie minęła nawet godzina, a my już złapaliśmy 2 stopy i zostało nam przed nami 25 minut trasy i tylko jedna miejscowość, więc trzymajcie dalej kciuki. Dopiero południe, a my dotarliśmy do Cabo Pulmo i robimy to co zawsze. Wsuwamy taco, tym razem rybne.
Witamy Was na głównej ulicy miejscowości Cabo Pulmo i tak jak widzicie, nie ma tu nic oprócz kół nurkowych. Wybrałem tą miejscowość dlatego, że opisana jest w przewodnikach jako jedna z najlepszych miejscówek do nurkowania w Ameryce. Czemu? Około 27 lat temu zostało to utworzone dzięki rybakom oraz jakimś Amerykanowi i rządowi park wodny. Oznacza to, że od prawie 30 lat nie wolno tutaj łowić ryb. Konsekwencją jest tego to, że ilość tych ryb oraz wielkość jest tak wspaniała, że same to miejsce tylko dzięki temu zostało wpisane na światową listę dziedzictwa UNESCO. Oprócz tego taka znana postać w środowisku nurkowym jak Jack Cousteau opowiedział o tym miejscu, że jest to World's Aquarium, czyli po prostu światowe akwarium, w którym można spotkać każdą rybę. Czy tak jest? No to już Paulinka Wam opowie. I know. No więc nasz pierwszy dzień nurkowania był troszeczkę rozczarowujący. Z względów niezależnych od nikogo, po prostu widoczność była praktycznie zerowa, zupa z mlekiem. Widzieliśmy parę rzeczy, no ale nie podekscytowało nas to na tyle, żeby uznać to za jedno z najlepszych miejsc nurkowych. Drugi dzień natomiast nam wszystko wynagrodził. Visibility się poprawiło do ponad 20 metrów i w tej bardzo krystalicznie czystej wodzie mieliśmy szansę zobaczyć po raz pierwszy pewne gatunki albo w takich ilościach i w takiej wielkości, jakiej nigdy wcześniej nam się nie zdarzyło. Po pierwsze były to wszechobecne grupery, które potrafiły być większe od człowieka, czyli dorastały do 2 metrów. Grupery na ogół to tam się pojawiają w kilku sztukach, albo są solitary zupełnie. Natomiast oprócz gruperów były też niesamowite ławice ryb, które się nazywają amberjacki, które dla nas były zupełnie nowością i które trochę z wyglądu przypominają takiego tuńczyka. Oprócz nich jedną z najpiękniejszych rzeczy, które można tu zobaczyć, to również przeolbrzymie ławice żółtych snaperów, które gdy się poruszają, wydaje się jakby tworzyły jeden organizm, który tak faluje. Można wpłynąć w nie i nie widzieć niczego poza po prostu ich srebrzysto-żółtym kolorem. Dodatkowo mieliśmy okazję zobaczyć jedną z naszych ukochanych ryb w różnych kolorach i różnej wielkości, czyli mureny. Mureny generalnie nie cieszą się najlepszą sławą, ponieważ dla wielu osób są takie brzydkie, wężowate i trochę straszne. Ale to otwieranie i zamykanie pyszczka nie jest oznaką ich przerażenia, czy zwłaszcza ataku, tylko po prostu tak się wentylują i oddychają. Czyż nie są śliczne? Z naszych ciekawostek nurkowych trzeciego dnia napatoczył się na nas żółw. Pływał sobie dosyć wysoko nad naszymi głowami, co wcale mu nie umniejszało, bo dzięki temu pięknie połyskiwał w słońcu. W moim sercu od dłuższego czasu istniała przepowiednia, że Mateusz ujrzy żółwia, ale sądzę, że sam kiedyś Wam o tym opowie. Ponadto miałam jedno bardzo szczególne życzenie do naszego dive mastera, a mianowicie zażyczyłam sobie zobaczenia rekinów. Niestety, jak to w życiu bywa, w tym właśnie momencie padła nam GoPro, padła nam bateria, więc nie mamy ich ujętych, ale doświadczenie, życzenie zostało moje spełnione. Być może pływaliśmy w zupie, być może wyglądało to, jakbyśmy pływali we mgle,
ale w pewnym momencie po prostu znikąd zjawiło się dookoła multum rekinów i zarówno Mateusz pokazywał tam, nasz dive master pokazywał tutaj, a ja stałam na środku i w myślach krzyczałam: chłopaki, calm down, to są rekiny. No i faktycznie to doświadczenie jest jednym z tych, które na pewno będę wspominać. Dzień dobry oglądacze. Wstało już słońce, a my się obudziliśmy na półwyspie Kalifornii. Jak widzicie, śpimy na dziko w naszej hubie. I zobaczcie, z jakim widokiem się dzisiaj rano obudziliśmy. Nasz campsite to taka mała oaza w brzuchu ryby, czyli El Pescadero, jak nosi nazwę ta wioska, miejscowość. Mamy tutaj nasz kochany namiocik, który sobie odpoczywa w cieniu murka i okolicznych palm. A co najfajniejsze, mamy też nasz własny basenik. Czujemy się tutaj dość swobodnie, ponieważ oprócz nas i właściciela, który nosi pseudonim El Polaco, nie ma nikogo, więc kąpiemy się, bawimy, odpoczywamy. Paddle, 1 and 1. Longer like this. Paddle. Yeah, okay. 1 and 1. And now, put your hands together with your chest. Yeah. Yeah. Do the push-up. Second step, knee on the floor. Knee down. Knee down. Yes. So wait, knee here? No, more forward. More forward. There. Okay. Third step, left. Right foot on the center, but a little bit more forward. That's good. Now, remember, always look in the way, okay? Yeah. Now, Papa, look in the way, down. Rotate your front foot sideways with your heel. Yeah, like that. Lay down next. To nie tak, że Mateusz się zatrudnił teraz do, jak to się mówi, grabienia liści z podwórka, tylko jak to zawsze bywa, bawił się obrączką, zgubił ją i właśnie próbuje ją znaleźć. O tak.
A co to Maryjka tak czeka? Idziemy. A psiek!